Jeżeli jesteście gotowi na kolejną gamingową przygodę, to zaczynamy. Jestem na publicznym serwerze testowym. Testuję zawartość, która będzie dostępna w sezonie 8 gry Diablo 4. W tym materiale filmowym chciałem Wam pokazać budowę łotra pod pułapki. Zainteresowanych zapraszam na film. Rozpoczynam od moich umiejętności. Na pasku umiejętności moją pierwszą umiejętnością jest moc specjalna o nazwie Zabójcza Pułapka. Tworzę pułapkę, która uzbraja się, gdy wróg znajdzie się w jej zasięgu. Pułapka aktywuje się, przyciąga wrogów i zadaje określoną ilość obrażeń. Jeśli zabójcza pułapka zabije lub przytłoczy wroga, jej czas odnowienia zostaje skrócony o 10 sekund. I wszyscy wrogowie, którzy są trafieni przez zabójczą pułapkę, odnoszą obrażenia zwiększone o 50% razy, natomiast wrogowie, którzy unikną przyciągnięcia przez zabójczą pułapkę, zostaną trafieni ponownie i odniosą 180% razy obrażeń od zabójczej pułapki. Moją drugą umiejętnością na pasku umiejętności jest umiejętność główna, wirujące ostrza, czyli nabijamy wroga na nasze ostrza, zadając mu określoną ilość obrażeń i sprawiając, że będzie on odnosił obrażenia zwiększone o 8% razy przez 6 sekund. Następnie te ostrza wracają, przebijając wszystkich wrogów na drodze i zadając im określoną ilość obrażeń. Maskowanie jest to umiejętność podstępu. Dzięki niej otrzymuję ukrycie na 5 sekund, nieustępliwość, a także nieograniczenie. Umiejętność, która przerwie to maskowanie, ma zagwarantowane trafienie krytyczne i sprawia, że wrogowie są odsłonięci na 6 sekund. Czwarta umiejętność to jest trująca pułapka. Tworzę pułapkę, która uzbraja się, jeżeli wróg znajdzie się w jej zasięgu. Pułapka się aktywuje i zadaje obrażenia od zatrucia w ciągu 3 sekund. Mogę mieć jednocześnie 8 uzbrojonych pułapek. Dzięki modyfikatorom zadaję obrażenia niefizyczne zwiększone o 39% razy wszystkim wrogom, którzy są w zasięgu tej trującej pułapki, oraz przy aktywacji trująca pułapka powala wrogów na 3 sekundy. Moją piątą umiejętnością jest umiejętność podstawowa, poszukiwanie serc. Wypuszczam strzałę, która wyszukuje wroga, zadaje mu określoną ilość obrażeń i zwiększa szansę na zadanie mu trafienia krytycznego o 5% plus przez 4 sekundy, maksymalnie do 15% plus. Dzięki modyfikatorom zyskuję dodatkową szybkość ataku. Wartość ta jest podwojona, jeśli wróg jest odsłonięty. Dzięki tej umiejętności obrażenia są zwiększone o 5% razy na 4 sekundy, maksymalnie do 15% razy. Ostatnia umiejętność na pasku to jest umiejętność o nazwie kolczatki. Rzucam na ziemię kolczatki, które zadają określoną ilość obrażeń od zimna i spowalniają wrogów o 85%. Wrogowie, którzy znajdują się w zasięgu kolczatek, odnoszą obrażenia zwiększone o 10% razy od moich ataków i obrażenia te zwiększają się o 5% razy na sekundę, maksymalnie o 45% razy. Te kolczatki zadają obrażenia od zimna i wyziębiają wrogów o 25% na sekundę. Moje podstawowe współczynniki i statystyki. Najważniejszym współczynnikiem dla łotra jest zręczność, u mnie na poziomie 2668, moc ataku 23700, pancerz 652, mam za mało pancerza. Ten pancerz zwiększam poprzez użycie magicznego kadzidła o nazwie Pieśń Gór i kojące przyprawy. W tym momencie mój pancerz jest powyżej 1000, czyli powyżej tej maksymalnej możliwej wartości. Moje pozostałe współczynniki odporności wymaksowane i tak wyglądają pozostałe współczynniki. Mój ekwipunek: starożytny, mityczny, unikatowy hełm, dziedzic zatracenia, afiksy do szansy na trafienie krytyczne, do szansy na szczęśliwy traf, do szybkości ruchu oraz dodatkowe punkty do rangi umiejętności głównych. W gniazdach umieściłem szmaragdy plus 120 do zręczności. Mój napierśnik jest to starożytny, unikatowy napierśnik o nazwie Skóra Szelmy. Afiksy do szybkości ruchu, do obrażeń zadawanych wrogom w pułapce, do obrażeń typu pułapki
oraz do redukcji obrażeń od wrogów pod wpływem umiejętności pułapki. W gniazdach umieściłem szmaragdy plus 120 do zręczności. Starożytne unikatowe rękawice to są rękawice, które będą dostępne dopiero w sezonie 8 gry Diablo 4. Afiksy otrzymują plus 4 do maksymalnej liczby trujących pułapek, do szybkości ataku, do maksymalnej odporności na truciznę, do odporności na truciznę oraz do szansy na to, że trująca pułapka zostanie użyta 2 razy. O czym warto wspomnieć, to trująca pułapka czerpie korzyści z punktów kombinacji, czyli tutaj z moich specjalizacji, jak również nie wymaga odnawiania w czasie działania wewnętrznego spojrzenia lub odnawia się szybciej, jeśli używam przygotowania. Te punkty kombinacji, wewnętrzne spojrzenie i przygotowanie to są wszystko specjalizacje, które można wybrać dla łotra. Starożytne unikatowe spodnie, ślepia w ciemności, afiksy do maksymalnego zdrowia, do obrażeń umiejętności specjalnych, do redukcji obrażeń od wrogów pod wpływem umiejętności pułapki oraz plus 6 do umiejętności pokłosie. W gniazdach umieściłem runy. Jeżeli użyję mocy specjalnej 2 razy, otrzymuję 20% maksymalnego zdrowia na 6 sekund. Buty błogosławieństwo Jen, starożytne unikatowe buty, afiksy do wszystkich współczynników, do szybkości ruchu, do odporności na wszystkie żywioły, do generowania zasobów. Moja broń, starożytny legendarny łuk, afiksy do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od trafień krytycznych, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń zadawanych pobliskim wrogom oraz do szansy na to, że umiejętność zabójcza pułap, czyli moja moc specjalna, zada podwójne obrażenia. Moja broń jednoręczna, starożytny legendarny miecz, afiksy do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od trafień krytycznych, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń zadawanych pobliskim wrogom oraz do szansy na to, że umiejętność zabójcza pułapka zada podwójne obrażenia. Miecz naznaczyłem żarliwie zapaśniczym aspektem. Umieściłem w nim szmaragd, czyli dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. I mój drugi miecz to jest starożytny, mityczny, unikatowy miecz, trybun z zagłady, afiksy do wszystkich współczynników, do maksymalnego zdrowia, do redukcji obrażeń oraz szansa na przywrócenie zdrowia. W gnieździe umieściłem szmaragd plus dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. Mój amulet to jest talizman wygnanego lorda, afiksy do maksymalnego zdrowia, do szybkości ataku, do obrażeń od przytłoczenia oraz do rangi umiejętności głównych. W gnieździe umieściłem czaszkę, dodatkowe punkty do pancerza. Mój pierwszy pierścień, starożytny legendarny pierścień, afiksy do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do szybkości ataku, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń zadawanych pobliskim wrogom, do redukcji czasu odnowienia zabójczej pułapki. Pierścień naznaczyłem aspektem wirtuozyjnej inicjatywy. Umieściłem czaszkę, dodatkowe punkty do pancerza. Mój drugi pierścień, starożytny legendarny pierścień, afiksy do zręczności, do szybkości ataku, do obrażeń od trafień krytycznych, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń zadawanych pobliskim wrogom oraz do redukcji czasu odnowienia zabójcza pułapka. Pierścień naznaczyłem szubrawczym aspektem. Umieściłem czaszkę, dodatkowe punkty do pancerza. Jako specjalizację wybrałem przygotowanie. Po zużyciu 75 punktów energii skracam czas odnowienia umiejętności specjalnej, czyli mojej zabójczej pułapki, o 5 sekund oraz umiejętności specjalne resetują pozostałe czasy odnowienia i dają 15% do redukcji obrażeń na 10 sekund. Moje drzewko umiejętności z umiejętności podstawowych wybrałem poszukiwanie serc i przyznałem 1 punkt na wzmocnione poszukiwanie serc i 1 punkt na fundamentalne poszukiwanie serc. Z umiejętności głównych wybrałem wirujące ostrza i przyznałem 1 punkt. W umiejętnościach głównych przyznałem również 3 punkty na umiejętności pasywne, takie jak przerywany krok i solidność 3 punkty. Z umiejętności zwinności wybrałem kolczatki 1 punkt, wzmocnione kolczatki 1 punkt i metodyczne kolczatki 1 punkt. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach zwinności 3 punkty na szorstkość, 3 punkty na niestabilne eliksiry, 3 punkty na podstępny atak i 3 punkty na balestrę. Z umiejętności podstępu wybrałem maskowanie 1 punkt, wzmocnione maskowanie 1 punkt i obalające maskowanie 1 punkt. Oraz granat dymny 1 punkt
i wzmocniony granat dymny 1 punkt. Trująca pułapka 1 punkt, wzmocniona trująca pułapka 1 punkt i obalająca trująca pułapka 1 punkt. Z umiejętności pasywnych 1 punkt na zwinność, 3 punkty na odskakiwanie, 3 punkty na leczące zaciemnienie, 3 punkty na nadużycie i 3 punkty na złośliwość. Z umiejętności nasycenia mam wybrane tylko umiejętności pasywne, 1 punkt na zabójczy jad, 3 punkty na przewagę alchemiczną i 3 punkty na obezwładniające toksyny oraz 3 punkty na chłodną finezję. Z mocy specjalnych zabójcza pułapka 5 punktów, większa zabójcza pułapka 1 punkt i największa zabójcza pułapka 1 punkt. Oraz umiejętności pasywne do świtu 3 punkty, drugi oddech 2 punkty i 2 punkty na pośpiech. Z kluczowych mocy pasywnych wybrałem walka w zwarciu, zadawanie obrażeń pobliskiemu wrogowi przy umiejętności strzelectwa lub napaści, zapewnia mi premię do szybkości ataku na 8 sekund. Gdy obie premie do szybkości ataku są aktywne, zadają zwiększone obrażenia odpowiadające 25% premii do obrażeń zadawanych pobliskim wrogom. Aktualna premia zwiększająca obrażenia to 109% razy. Moje tablice mistrzostwa, tablica podstawowa. W gnieździe glifu umieściłem glif wszechstronność, który zapewnia premię do wszystkich magicznych węzłów w zasięgu. Dzięki temu otrzymują dodatkowe procenty do obrażeń zadawanych elitarnie wrogom. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to wprawa, banita, rozkwit, odporność. Moją drugą tablicą mistrzostwa jest tablica o nazwie cios poniżej pasa, czyli zadają obrażenia zwiększono 5% razy za każdego pobliskiego wroga. Maksymalna premia do obrażeń wynosi 25% razy. Jeśli wywołam zamroczenie bossa, zyskują maksymalną premię. W gnieździe glifu umieściłem glif sidła. Moje umiejętności pułapek poza mocą specjalną mają promień działania zwiększony o 25% razy. Oraz otrzymałem dodatkowe obrażenia do umiejętności pułapek. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to dewiacja, rozmyślność, opieka, forpoczta, fortel i przebiegłość. Moją trzecią tablicą mistrzostwa jest tablica o nazwie zabójcza zasadzka. Zadają obrażenia od trafień krytycznych zwiększone 30% razy wrogom objętym działaniem moich umiejętności pułapek. W gnieździe glifu umieściłem glif wybuch. Otrzymuję premię 15% razy do redukcji obrażeń na 2 sekundy po upuszczeniu granatu ogłuszającego oraz otrzymuję dodatkowe obrażenia od granatów ogłuszających. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to odporność na truciznę, pułapki, spryt, energetyczność, usidlenie i mechanika. Moją czwartą tablicą mistrzostwa jest tablica o nazwie taniec śmierci. Użycie moich umiejętności mobilności lub postępu zwiększa obrażenia od mojej następnej umiejętności o 75% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif domena, czyli dodatkowe obrażenia zadawane pobliskim wrogom. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to skrytobójstwo, zabójca olbrzymów, awanturnictwo i skrywacz. Moją piątą i ostatnią tablicą mistrzostwa jest tablica o nazwie bez świadków. Moje umiejętności specjalne zadają obrażenia zwiększone o 20% razy premii do obrażeń zadawanych umiejętnością specjalną i przyznają tę premię wszystkim innym umiejętnościom na 10 sekund po użyciu. Moja aktualna premia to jest 28% razy, maksymalna możliwa 60%. W gnieździe glifu umieściłem zasadzka, czyli dodatkowe obrażenia zadawane wrogom w pułapce oraz wrogowie, którzy są objęci działaniem umiejętności pułapek, otrzymują ode mnie obrażenia zwiększone 12% razy. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to rekonwalescencja, ubój, szkolenie, spełnienie i wprawa.
Moi najemnicy, zwerbowanym najemnikiem jest Rahir. Miałem 4 punkty, przyznałem je na szarżę tarczownika, forpocztę, prowokację i nęcącą kpinę dla zwiększenia obrażeń o 15% razy. Moim posiłkowym najemnikiem jest Variana. Wybrałem jej umiejętność Pragnienie Krwi. Używam tej umiejętności w momencie, gdy użyję dowolnej umiejętności w czasie walki. Teraz moce bossów. Moją mocą nadrzędną jest Zagrzebanie Duriela. W momencie, gdy wykonuję odskok, zagrzebuję się pod ziemię i zadaję pobliskim wrogom określoną ilość obrażeń. Czas odnowienia mojego odskoku jest wydłużony o 4 sekundy, a skuteczność efektów redukujących czas odnowienia odskoku wynosi 50%. Ta moc nadrzędna posiada 3 modyfikatory. Pierwszym z takich modyfikatorów jest Wiatr Nienawiści Lilith, czyli trafienie wroga elitarnego nadrzędną mocą, czyli tworzy na 15 sekund pęcherze. Te pęcherze mają 10% maksymalnego zdrowia trafionego wroga, zabicie klona odbiera temu elitarnemu wrogowi 5,25% zdrowia. I maksymalna liczba aktywnych jednocześnie klonów na jednego elitarnego wroga wynosi 3. Następnym modyfikatorem jest Płonąca Czaszka Andariel. Podpaleni wrogowie odnoszą obrażenia zwiększone 40% od moich efektów obrażeń z upływem czasu. Przez 5 sekund po aktywacji nadrzędnej mocy bossa wszystkie ataki zadają określoną ilość obrażeń od podpalenia w ciągu 3 sekund. I ostatni modyfikator, Trujący Oddech Ashawy. W momencie aktywacji mojej nadrzędnej mocy nakładam na wroga dodatkowe obrażenia od zatrucia w ciągu 3 sekund. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. To jest budowa wykonana podczas testów z sezonu 8 gry Diablo 4 o nazwie Powrót Beliala. Będzie jeszcze patch przed rozpoczęciem sezonu 8. Nie zapominajcie o subskrypcji. Zapraszam Was do naszego klanu Bractwo Wirów, w skrócie WIR, i do zobaczenia na następnym filmie.